Wyprawa na Prekestolen była jedną z takich wypraw, w której musieliśmy używać nóg zamiast transita. A to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to cała nasza droga pod górę do Prekestolen była przygnębiająca, ponieważ pogoda nie zapowiadała się zbyt optymistycznie. Myśleliśmy, że po prostu zmokniemy. Na górze pogoda nagle zmieniła się, słońce wyszło jakby dla nas. Widok, który spotkaliśmy już na górze, to była nagroda za ten wysiłek, który włożyliśmy w pokonywanie tej odległości. Siedzieliśmy na brzegu i patrzyliśmy sobie w dół i 600 metrów pod nami była woda. Czujesz beztroskę, czujesz wolność, zdajesz sobie sprawę, jak mały jesteś w porównaniu do siły natury. Wszystko, co zobaczysz w Norwegii, zostawia mnie wspomnienia. Poukładam to sam, zaczynam od początku. Wiem, że będzie dobrze nam. Trochę szaleństwa, sen, trochę rozsądku. Plan, kolejny piękny dzień i noc. Yin i yang, wszystko ułoży się, poukładam to sam. Uwierz mi, nic nie może mnie zatrzymać, bo niczego się nie boję. Duża część naszej trasy w Norwegii to były przejazdy przez tunele. Tam właśnie przejechaliśmy przez największy na świecie tunel, który sięgał około 24 km. Jest przy tym jednym z najpiękniejszych tuneli, jakim jechaliśmy. Są w nim zaaranżowane 3 komnaty, w których podświetlenie robi niesamowite wrażenie. Wygląda to jak grota wykuta w lodzie. Rozbiliśmy się przy strumieniu, niedaleko wodospadów, zieleń wkoło góry. Mogliśmy z tarasy zobaczyć, jak ta trasa wygląda z góry. Zostaliśmy na górze, żeby uwiecznić te chwile, gdy tranzyt przejeżdżał tą trasą. Trollstigen było pierwszą taką trasą, którą widzieliśmy z tych znanych dróg świata. Trasa zrobiła świetne wrażenie, jeśli chodzi o sam widok. Była ona położona w dolinie. Człowiek czuje taki spokój ducha, relaksuje się, zapomina o wszystkim, wczuwa się w ten rytm natury, czas się zatrzymuje. Cała Norwegia poprzecinana jest górami, przez co mieliśmy pewne trudności z podróżowaniem tam. Nasz tranzyt musiał niestety wycisnąć z siebie ostatni pod, żeby wjechać pod te góry, a później wycisnąć ostatnie resztki hamulców, by z nich zjechać. Wodospady w Norwegii to było coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Już z góry robiło to duże wrażenie, widać było ten ogrom siły, którą niesie woda. I postanowiliśmy, że zejdziemy w dół na taras widokowy. No i nasz kolega Kunik, któremu ktoś zapomniał dać strach i lęk, zdecydował się wyjść za barierkę. Było widać i czuć rozbijającą się wodę o skały i tą ogromną siłę, którą niosła ze sobą spadająca z kilkudziesięciu metrów do doliny. Czujemy się o godzinie 2 w nocy jako 18. W pewnym momencie zatracasz granicę między nocą a dniem, bo takowych po prostu nie ma. I masz wrażenie, jakby
cały czas był dzień. Najdalszym punktem, jaki obraliśmy na swojej trasie, było koło podbiegunowe, a tam jedna szczególna miejscowość, gdzie chcieliśmy spotkać naszego wielkiego przyjaciela, świętego Mikołaja. Higiena zdecydowanie była utrzymywana codziennie. Myliśmy się pod butlami z wodą, do których był przyczepiony wąż i dużo nam ułatwiło. Nie musieliśmy stawać na postojach, szukać tego prysznica, że naprawdę dużo czasu zaoszczędziliśmy dzięki temu. Byliśmy w Sankt Petersburgu po 2 tygodniach podróży po Skandynawii. Наша кроватка делала шик-шик. Я твоя пьяница. I never thought I'd see the day. You're my gentle boy, send him to the fray. I never thought I'd see the day. A rifle in your hand. Spotkaliśmy Kasię, która oprowadzała nas po mieście. Pokazała nam kilka miejsc, których sami byśmy na pewno nie zobaczyli i wskazała nam uroki tego miasta z punktu widzenia zwykłego mieszkańca. I'd see the day. A rifle in your hand. The stars are about to Zaraz za miastem rozbiliśmy się w lesie, gdzie rano budziliśmy się i spostrzegliśmy, że to jest koci cmentarz. на горі чабан вівці зганяє, гей-га, уха-ха, чабан вівці зганяє. Лучше було не любити, лучше було. Pewnej nocy na Ukrainie we trzech spaliśmy w busie. Budzę się rano, coś jest nie tak. Delikatna ilość komarów zalega po sufitówce. Nogi były całkowicie pogryzione, razem z twarzą, z rękami i zresztą częścią ciała. Бо місця не хоче, а любити не буду, бо місця не хоче. Najdzielniejszy uczestnik, czyli Kuba, dając mu kromkę chleba, piszczał jak mała dziewczynka. Bał się, że mu odgryzie rękę, bo powiedziałem, że wielbłąd jest dosyć wrednym zwierzęciem, zresztą wszyscy się o tym przekonali. Udało nam się dać mu parę kromek chleba. Był problem nawet z usunięciem jego głowy z wnętrza busa, ale po chwili negocjacji wielbłąd ustąpił i mogliśmy odjechać dalej. Milsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Batumi, ek Batumi, herbaciane pola Batumi. Kazbegi to był niezły zwierzyniec. Przejechaliśmy koło osła, to koło świni, to koło krów, które wypasały się niewiedziane na moście. Kto ją udrapnie? Gdy dotarliśmy do Kazbegi, spotkaliśmy Wasilija. Zaprowadził nas do pewnej rodziny. Chciałem pozdrowić mamę i powiedzieć, że śpię dzisiaj w domu, na łóżku. Jest bezpiecznie, nikt nas nie ukradnie.
najważniej, żadne zwierzę nas nie zje. To jest ten dom. Все, это дом русский, ваш, все. О, интернет, в центре. Не, не, в центре. Пошли. To, co nas zaskoczyło, to to, że w domu w Kazbegi panował taki klimat polskiej wsi. A gdzie Dżemor? Gdzie Dżemor do tego? No Dżemor. Gościła nas i przez to mogliśmy poznać, jak wygląda gruzińska gościnność, spróbować ich lokalnych potraw. Jak Wasilij się nazwał Wasilim Kubicą, dopiero zobrazowało czekających na nas wrażeń. Sam wjazd to Wasilij gaz w podłogę i on nie myślał o tym, czy ten bus na tym ucierpi, czy nie, tylko po prostu chciał, żebyśmy go dobrze zapamiętali. Zuriku. Daj, ne sana başımı var, sadarla bir yerini giy. Droga na ten szczyt była dość wyboista i Wasilij jadąc w ogóle nie zwalniał, tylko im większe doły, tym więcej gazu. Masze, ne verdachute bishina, bishminy. Meshi verdachute. I zauważyliśmy świecącą się skałę. No, podjeżdżamy bliżej, no, skała jakby się ruszała, także mocno nas to zainteresowało. Jakieś związki wytrąciły się i po prostu zabarwiły kamień no, niemalże na złoto. Spływająca po tym woda no, robiła mega efekt. Także super mi się to podobało. Wchodzenie po tym też. O dziwo nie było w ogóle śliskie, także bardzo, bardzo przyjemne to było. Przez większe dni podróży byliśmy dosyć dobrze zorganizowani i nie traciliśmy czasu na niepotrzebne rzeczy. Jednak czasami zdarzały się takie dni jak w Gruzji, gdy zatrzymaliśmy się nad rzeką, bo chcieliśmy się ochłodzić i wykąpać. Ktoś wpadł na pomysł układania tamy, co jest dosyć śmiesznym pomysłem. No ale my 8 studentów podopaliśmy ten pomysł. No i układaliśmy tamę przez kilka godzin, bawiąc się przy tym jak dzieci w podstawówce. Lights up. Szedłem sobie ulicą, a tu grupa Polaków szuka McDonalda. No i co tu zrobić? Musiałem im pokazać.
w Tbilisi się poznaliśmy kilka dni temu. Zaproponowaliśmy tobie podróż z nami w busie. Tak, no i kurczę, stwierdziłem, zabieram rzeczy z hostelu, no i jadę z busimy. 8 osób, czyli z nim 9, będzie nowym przeżyciem. Wkomponował się w grupę bardzo dobrze. Nie był za głośny, nie był za cichy, starał się pomagać. Podróżował z nami przez całą Gruzję, wpasował się idealnie w klimat. Pokazał nam też podróżowanie z trochę innej strony, a nie w jakiejś zwartej ekipie. Takie to miasto było. U nas by wstrzymali budowę na 10 lat, a tutaj rozwalają. No to co tam? Gruzja zrobiła na nas duże wrażenie, jeśli chodzi o te miasteczka w skałach, bo nigdy żaden z nas, z tego co wiem, wcześniej takiego czegoś nie widział. I dużym plusem tego wszystkiego był fakt, że brak praktycznie turystów. Mogliśmy wchodzić gdzie chcemy, do każdego miejsca, do każdej dziury, do każdych otworu wydrążonego, łazić przez korytarze ciemne, nieciemne, bez schodów, ze schodami i nikt nas nie kontrolował. Kuba mógł się wczuć w rolę jaskiniowca i trochę pohasać po tych korytarzach. Gruzja jest przepięknym krajem, bardzo gościnnym, jednak tamtejsi kierowcy nie znają takiego pojęcia jak kultura jazdy i musisz stale uważać na to, co się dzieje w lusterku i na to, co się dzieje przed tobą, żeby nie spowodować jakiejś kolizji. Gruzińskie trasy były moim zdaniem najbardziej niebezpieczne w trasie całego Europółnoc-Południe. Po drodze spotykaliśmy praktycznie same tranzyty. Tam było tego mnóstwo. Niektóre z nich były upiększone, zwłaszcza w Turcji, gdzie widać, że te auta są jakby podstawą komunikacji drogowej. Zastanawialiśmy się, czy nasz Ford Transit da radę, czy będzie mógł bezawaryjnie pokonać te 20 000 kilometrów. Jednak gdy dojechaliśmy do Gruzji, okazało się, że większość samochodów były to Fordy Transity. Był to dla nas jakiś wyznacznik tego, że gdy teren zaczyna się robić ciężki, gdy warunki nie sprzyjają podróżowaniu, wtedy akurat Ford Transit jest dobrym rozwiązaniem. Pamukkale są to formy skalne, po których spływa woda. Te białe skały tak bardzo odbijały światło słoneczne, że ciężko tam było wytrzymać bez okularów. Byliśmy akurat w porze suchej, dlatego tylko gdzieniegdzie spływała woda. Haydi çabuk seni beklediğim zaman her saniye bir nasıl El ele göz göze dizlerine yattığım zaman her şey benim Senle benim arama girecek olanın ölümü yakındır W tym samym miejscu istniało kiedyś greckie miasto, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć amfiteatr. Acılar çektim hey gidi hey şimdi bana mutluluk yakışır Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim hey gidi hey şimdi bana
pierwszy dzień w Grecji, po 2500 km przejechanych przez Turcję bez większych odpoczynków poza snem, postanowiliśmy odpocząć na pierwszej napotkanej plaży. Gdy ją tylko znaleźliśmy, stwierdziliśmy, że to jest właśnie to miejsce. Rozbiliśmy obóz. Okazało się, że woda na dystansie 200 metrów nie była głębsza niż powiedzmy 50 centymetrów. Po jakimś czasie stwierdziliśmy, że nadszedł czas na zabawę, więc wzięliśmy do ręki nasz magiczny talerzyk, czyli frisbee. Kiedy się obudziliśmy, oczywiście też braliśmy kąpiel w morzu i zobaczyliśmy tam mnóstwo biegających krabów. Z koszyka zakupowego zrobiliśmy sobie podbierak. Piotrek zrobił z drewnianego kija przepiękną włócznię do chwytania krabów i dzięki tym urządzeniom udało nam się złowić 4 kraby. Niektóre były tak duże, że nie mieściły się do koszyka i wręcz musieliśmy przed nimi uciekać, bo próbowały nas dosięgnąć swoimi szczypcami. W końcu znaleźliśmy wybite okno, przez które udało nam się wdrapać do środka. Najpierw podziwialiśmy komnatę, czyli cały ten komunistyczny teatr, w którym gwiazdy minionej epoki mogły dawać upust swoim emocjom. Luzik. Po zwiedzeniu jakby podstawowej atrakcji tego miejsca, my z Piotrkiem postanowiliśmy zejść do piwnic. Początkowo szukaliśmy najniższego miejsca, mieliśmy nadzieję, że znajdziemy jakąś tajną drogę ewakuacyjną z tego budynku. A po prawej -2. Pomyślałem, to mogą być te schody, którymi wdrapiemy się na tą wieżę. Poszliśmy tymi schodami, minęliśmy jeszcze kilka zaspawanych i wyważonych drzwi. Jest. Penetracja tego miejsca trwała dobrą godzinę, a chłopaki czekali na nas w busie i byli już zniecierpliwieni. Kiedy weszliśmy na górę, krzyczeliśmy do nich. Gdy opowiedzieliśmy o naszych doświadczeniach naszym kumplom,
Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że musimy tam się wdrapać następnego dnia. Co ja ci mogę tak powiedzieć? Byliśmy w wielu miejscach, ale to przechodzi samo siebie. Every time of midnight. Ej, ale żeby tu... Ja p***ole! Nie, kuniu! Ej, ja p***ole! Co za gość! Kuni! All the lovely memories, yeah. Every stand of knowing, every time we model again, call and hold flash memory. Every game of nonsense, every shame we offer in good hand. Co prawda spodziewałem się wielkich wybuchów, tych jakichś erupcji, błota, że będzie pryskać. No mimo wszystko gaz faktycznie się ulatniał, było to dość widowiskowe. Zapytał, czy faktycznie mam chęć wejść. Mówię, jasne, oczywiście, no to wchodzimy. Właśnie wyszliśmy jako pierwsi, chłopaki podłapali nasz pomysł. Było wesoło, zjeżdżaliśmy w ogóle na tym błocie w dół z tych wulkanów. Nie ma opcji zadłużenia głowy, tak? Schodząc spotkaliśmy rumuńską rodzinę, która widząc nas wybuchła śmiechem po prostu i chciała sobie zrobić z nami zdjęcia. Woda zimna, pół godziny jedna osoba się musiała domywać. Jazda na dachu nie była
zbyt rozsądne, ale było to mocne przeżycie, nie tylko nie dla mnie, ale dla każdej osoby, która jechała na tym dachu. Ludzie reagowali na nas, oczywiście trąbili, machali, byli mocno pozytywnie nastawieni do naszej jazdy. Za nami utworzył się ciąg samochodów, 10, może nawet więcej, ale tylko zatrzymaliśmy się, wszyscy trąbili, machali i pozytywnie reagowali. I mieliśmy łódkę na godzinę. Kapitan statku wypłynął z nami. Mówił, że to jest najczystsze miejsce mniej więcej na tym jeziorze. Taka głębokość, mówił, że bez problemu możemy sobie skakać jak chcemy. No ten to uważam. Alchofa czy podróżnego Axla? Nie jestem pewien. Nagrywał. Była to w pewnym sensie koronacja naszej wycieczki. Przeżyliśmy wtedy piękne momenty. Do utraty tchu tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Busimy. Ciekawe, jak to dobrze się, jak to należy właściwie przeczytać. No ale jeszcze ciągle szansa. Co można zrzucić? Można zrzucić wagę. 36. No oczywiście. No i teraz już jest tylko 14. Inaczej chuchro. No i teraz, żeby padła odpowiedź, że herlak, no to na pewno byście wygrali. Chudzielec, 14 osób. Dałoby taką odpowiedź, to macie 15 000. Jedna odpowiedź. 20. Brawo. Gratulacje. Chodźcie panowie, tu się cieszymy. No i brawo. Radość jest, wygrana jest. 16 689 będzie na nowy silnik, na wyprawę. Remont, paliwo. A może kupicie nowego busa w ten sposób. Too good to be true, our worlds collide.